Jak zwiększyć swoją szansę na awans? W dzisiejszym odcinku rozprawimy się z mitami, bo lubię opierać się na faktach, a nie na opiniach. No i oczywiście w tle historia, która mi się przydarzyła podczas rekrutacji. Ostatnio bardzo dużo rekrutuję osób, ponieważ rozwijam mocno mój biznes i rekrutuję do działu marketingu. Za czym spotkam się z kandydatką, daję jej zadanie do wykonania, więc już mam zweryfikowaną tą osobę, czy jest kreatywna, czy ma te kompetencje, które chcę, żeby miała, i potem spotykam się z nią w naszym biurze. Przyszła do nas bardzo ciekawa osoba, która nam o sobie zaczęła opowiadać na tej rozmowie rekrutacyjnej i opowiada mi swoją historię, że pracuje w fajnej agencji marketingowej, że ma fajną przełożoną, która odkryła w niej potencjał do pisania, że świetnie się rozwijała, ale przyszedł taki moment, że przestała się rozwijać. Ponieważ agencja marketingowa ma wiele innych stanowisk, zapytałam się, czy nie pytała swojej przełożonej, czy może gdzieś przejść na inne stanowisko. Powiedziała mi, że nie, bo nie można. Zadała mi następne pytanie, skąd wie, że nie można? Bo ludzie w tej agencji twierdzą, że nie ma takiej możliwości. Jak rozmawialiśmy, prowadząc dalej rekrutację o możliwościach jej szybkiego przejścia do nas, jakbyśmy się zdecydowali na współpracę z nią, powiedziała, że nie może wcześniej przejść niż po miesiącu wypowiedzenia. Pytam się, a skąd o tym wie? Tak, bo ona wie. Fakty czy opinie, moi drodzy? Jak często ja widzę takie sytuacje, że ludzie boją się rozmawiać, nie ma komunikacji. I wracając do tej dziewczyny, ona tak na koniec dnia nie wróciła do nas, nie wyrekrutowaliśmy jej, dlatego że bardzo mocno podkreślałam jej to, czego ona nie zrobiła w swoim życiu. Decydujesz się, kochana, zmieniać pracę, natomiast nie poszłaś do swojego przełożonego, nie sprawdziłaś, czy możesz w ramach struktury organizacyjnej awansować, zmienić stanowisko, poprawić coś u siebie, żeby awansować. To jest przerażające w biznesach i w swoim życiu. Dlaczego my się nie potrafimy komunikować? Dlaczego nie pytamy? Dlaczego nie idziemy i nie walczymy o swoje? Chcesz awansować? Zapytaj szefa. Chcesz awansować? Zapytaj, co możesz zrobić, żeby awansować. Zapytaj, jakie są możliwości. Nie opieraj się na opiniach innych. Każda firma ma swoją historię, w każdej firmie krążą pewne plotki i ty ich słuchasz. Sprawdź sama, pójdź, zweryfikuj, oceń i wtedy podejmuj decyzję. Zmienić pracę zawsze możesz, natomiast sprawdź, czy wszystko już zrobiłaś, żeby osiągnąć tą pozycję, żeby robić to, co chcesz w swoim biznesie, w swojej firmie. Często jesteście na pewnych stanowiskach, ale nie pójdziecie, nie zapytacie kogoś, czy ja bym mogła, czy mógł robić coś innego. To jest takie proste. Na rozmowach kwalifikacyjnych pytam zawsze, do jakiego szefa chciałabyś raportować. I wiecie, co zazwyczaj ludzie mówią? Chciałabym uzyskać od przełożonego feedback. I Wy też taki feedback powinniście dawać swoim przełożonym. Gdzie chcecie pracować, co chcecie robić i tak naprawdę w jakim kierunku chcecie się rozwijać. Oni nie siedzą Wam w głowach. To jest Wasze życie i Wasze są oczekiwania. Także walczcie walczcie o swoje mądrze, a nie podejmujcie takich radykalnych decyzji bez sprawdzenia tego, co jeszcze mogę zrobić u siebie w biznesie, co jeszcze mogę zrobić na swoim stanowisku, w swojej firmie, w której pracuję. Ktoś, kto nie pyta, ktoś, kto nie sprawdza, ktoś, kto nie drąży, jest dla mnie mało proaktywny. A takich mało proaktywnych osób w biznesie przedsiębiorcy nie lubią, przełożeni nie lubią. Więc odpowiedzcie sobie na pytanie, czy takich osób się też nie awansuje. Po prostu awansuje się tych, którzy może walczą, ale w dobrym słowa znaczeniu, o awans, o swoją pozycję. Bardzo łatwo jest zmienić pracę, natomiast bardzo trudno budować swoją pozycję w nowej organizacji. Jak już zmienisz pracę, musisz pokazać, na co Cię stać, nikt Cię nie zna i tam budujesz swoją pozycję. Historia tej dziewczyny pokazała mi, że ona nie jest proaktywna. I to, że się nie dogadałyśmy, to jest inna historia, natomiast ona nie jest proaktywna. A ja bym chciała zatrudniać ludzi proaktywnych, którzy wiedzą, czego chcą od życia, wiedzą, dlaczego podejmują takie decyzje. I takich pracowników chcą przełożeni. I z takimi ludźmi ludzie chcą pracować. Proaktywny, zdecydowany, konsekwentny i taki zdeterminowany. Opierajcie się na faktach, a nie na opiniach. Próbujcie sprawdzić wszystkie możliwości, za czym podejmiecie decyzję o zmianie pracy.